Dzień dobry. Rok temu na gwiazdkę od żony, którą przy tej okazji pozdrawiam, dostałem zestaw do składania ze sklepu lampyelektronowe.pl. Zestaw do budowy wzmacniacza lampowego słuchawkowego. Zbudowałem wtedy taki oto twór i mimo, że wzmacniacz ten wykorzystuje tanie lampy telewizyjne, nazywane wręcz przez niektórych śmieciowymi, to bardzo podoba mi się brzmienie tego wzmacniacza. Szczegółowość zasługuje na najwyższe słowa uznania i szczególnie dobrze spisuje się ten wzmacniacz z wysokoohmowymi słuchawkami. I w tym roku tak mi się lampy spodobały, gdyż był to mój pierwszy kontakt z lampową techniką audio. W tym roku dostałem od żony kolejny prezent na gwiazdkę. Zestaw do składania, wzmacniacz konstrukcji reduktora szumu Tube Amp MK2. No i zobaczmy, co tutaj w tym zestawie jest. No jest już płytka drukowana, to już było przed chwilą widać. Do tego są takie paczuszki z częściami, tu oporniki, kondensatory, większe kondensatory. Tutaj widzę prostowniki, jakiś scalak, prawdopodobnie do opóźnienia załączenia napięcia nodowego i elementy mechaniczne, potencjometry, podstawki. Bardzo ładnie to wygląda. Tu jest osobny kartonik z lampami. Dwie lampy w przedwzmacniaczu, dwie lampy w stopniu mocy. Teraz na razie jeszcze nie będę ich wyciągał. Nie chcę, żeby mi się gdzieś tutaj stłukły. I jeszcze w zestawie są oczywiście transformatory. Jeden zasilający, dwa głośnikowe, ale też jeszcze ich nie ruszam. Przyjdzie ich czas później. No i teraz cóż, wystarczy to tylko złożyć. Zabieram się zatem do roboty. Niektóre oporniki należy zamontować wyżej, parę milimetrów, 5 mm ponad płytkę, gdyż wytwarzają sporo ciepła. Dlatego ja może sobie tutaj na liście elementów oznaczę je, żeby później przy ich lutowaniu sprawdzić, czy to właśnie one wymagają jakiejś szczególnej troski, czy nie. R3 R117 i 118 R4, R5 oraz R10. Chyba tyle. To ja zostawię na koniec, a zacznę od pozostałych.
Znajdziemy teraz metodą pomiaru. Szukamy 22 ohmów. Ten. 22 ohmy. Nawet jest tutaj w dokumentacji podpisane, jakie kolory pasków ma dany rezystor, ale lepiej zawsze i tak potwierdzić miernikiem. Widzę też, że na płytce drukowanej nie ma symboli tych rezystorów, w sensie tam R1, R2. Trzeba gdzieś tu w dokumentacji znaleźć odpowiednią stronę z pozaznaczonymi, bądź po prostu patrzeć na wartości, czy się zgadzają. Tutaj jest 22 ohmy 1 W, to jest prawdopodobnie R1, jeszcze też dla potwierdzenia warto pewnie spojrzeć na te diagramy. A może wcale nie ma takiej rozpiski. No nic, to jedziemy według wartości.
Mamy wlutowane już wszystkie rezystory, oprócz tych, które należy bardziej oddalić od płytki. Czasami też ponad sąsiednie kondensatory, więc na razie wrócą do woreczka i wlutuję je dopiero, gdy skończę z pozostałymi częściami. Skończyliśmy z kondensatorami, zostały tylko 4 alternatywne warianty kondensatorów C117, C118, ale na razie zostawię te domyślne, które są jakby w zestawie, czyli o wartości 4,7 nanofarada, i wrócę do szczególnych rezystorów.
głośniki, rezystory. Teraz może przejdę do... Na razie zostawię C, bo tam są duże elektrolity. Także pudełeczko C na później, a zajmę się pudełeczkiem D. No i zostały już tylko podstawki, a podstawki należy zamontować z drugiej strony płytki. No i na teraz to wszystko. Pozostaje połączyć tutaj kable, przewody do zasilacza, podłączyć głośniki, podłączyć źródło dźwięku i testować, ale tym zajmę się już nie dzisiaj, bo zrobiło się dosyć późno. Natomiast jak chodzi o wrażenia na ten moment, fajny kit, wszystkie części mają właściwe wartości. Dobrze się składało. Zobaczymy co dalej. Nadeszła pora, żeby przyjrzeć się transformatorom. Pierwsze pudełeczko. Transformator sieciowy. Uzwojenie pierwotne, uzwojenia wtórne. Potem zobaczymy, jakie kolory są do czego. A na razie przechodzimy do pudełka drugiego. Transformator głośnikowy numer 1. Tu ma nóżki, też później przejdziemy do tego, jakich powinienem użyć. I jest jeszcze transformator głośnikowy, drugi.
taki sam. No i teraz wypadałoby ten wzmacniacz przetestować. Ja tutaj porobię takie najróżniejsze kabelki podolutowuję, żeby dało je się później wkręcić do płytki. Może płytkę też dam na jakieś wysokie dystanse, żeby sobie mogła stać na nich. I następnie będziemy sprawdzać, czy wzmacniacz działa. Mamy tutaj podlutowane 4 kabelki do wyprowadzeń odpowiednich pierwszego transformatora głośnikowego i teraz zrobimy to samo z drugim. I drugi też mamy gotowy. Oczywiście te kabelki są mocno tymczasowe, nie mają na celu, nawet nie są ekranowane, żaden z tych kabli, co eksperymentalnie użyję, nie będzie ekranowany. Chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, czy wzmacniacz działa, a wszelkie docelowe rozwiązania no to wprowadzę, gdy się okaże po pierwsze, że działa, a po drugie, jak przyjdzie do niego obudowa, bo na razie jeszcze obudowa nie dotarła, gdyż skończyły się obudowy u producenta, no ale mają powrócić. Także dziś tylko sprawdzenie na sucho. Dotarliśmy do momentu, w którym potrzebne będą lampy. Lampy też są w osobnym kartoniku. Dwie lampy ECC 85.
i dwie lampy EL84. EL84 są produkowane współcześnie. ECC85 to stare zapasy magazynowe. Zróbmy teraz krótki ogląd sytuacji. Wzmacniacz czeka zbudowany. Jeszcze go nie uruchamiałem. Wszystko jest połączone tymi kabelkami. Jako programista powiedziałbym, że debugowe kabelki są w tej chwili podłączone. Tutaj też gniazdo mini jack. Komórka, na której już leci muzyka. Transformator. No i kolumny. Ten eksperyment ma na celu sprawdzić tylko, czy to działa. Nie będę oczywiście w takim stanie tego wzmacniacza używał. Poczekam, aż dotrze obudowa. Obudowę już zamówiłem, jednak okazało się, że wariant kolorystyczny biały się chwilowo skończył i dotrze za jakiś czas. I dopiero wtedy, gdy już wzmacniacz będzie w obudowie, to będę już go normalnie używał oraz poskładam go zgodnie z jakimiś tam dobrymi praktykami, bo teraz jest dużo dróg na skróty. Powiedzmy potencjometry na przykład nie są uziemione, żaden kabel nie jest ekranowany itd. itd. No ale na razie tylko chcę sprawdzić, czy to zadziała. Podłączymy wzmacniacz za chwilkę do prądu. Przez około 30 sekund nie powinno się nic dziać, gdyż jest tutaj układ opóźnionego załączania napięcia anodowego i po około pół minuty czy 40 sekundach powinna wybrzmieć muzyka. 3, 2, 1, start. Być może jeszcze będziemy słyszeć, jak się załączy przekaźnik, a być może nic się nie stanie i w ogóle nie zadziała. Wzmacniacz, jak słychać, niekoniecznie widać, ale słychać, że gra. Gra zarówno lewy kanał, jak i prawy. Potencjometr działa. Jest też regulacja barwy. Więcej wysokich, mniej wysokich. Więcej basu. Mniej basu. Wiem, że to pewnie w filmie nie wyjdzie, ale tutaj u mnie efekt jest jak najbardziej słyszalny. Jeszcze możemy przygasić na chwilę światełko, zobaczyć, jak się lampki palą. Niewiele było widać, ale tak, lampki się świecą. Także sukces. Pozostaje doczekać się obudowy i używać. Będzie fajna zabawka.